Siemanko, dzisiaj rozwiążemy kolejny bardzo poważny problem szyciowy i też bardzo popularny, czyli szycie na zgrubieniach. Chciałbym Wam pokazać, jak ja sobie z tym radzę, jakich gadżetów do tego używam, więc zapraszam do oglądania. No jest to dość częsty problem, wynika on zazwyczaj ze złej konstrukcji danego projektu. Ja ogólnie robiąc swoje rzeczy zawsze staram się przewidzieć, gdzie będą takie miejsca i ewentualnie zaplanować jakieś inne rozwiązania, żeby uniknąć zbyt wielu warstw w jednym miejscu lub chociaż zmniejszyć ich ilość. No i wykonam teraz próbkę, która będzie z 4 warstw skóry. Zaraz to pozaginamy wszystko odpowiednio, tak żeby było konkretne zgrubienie. Będę wykonywał to na maszynie z pojedynczym transportem. Większość z Was jednak będzie miała takie maszyny. No i właśnie chodzi o to, żeby każdy mógł sobie poradzić z takim problemem. Pokażę Wam za moment jeszcze swoje triki i metody, które na pewno dadzą Wam fajne efekty. To będzie spodnia warstwa, tak żeby było widać szef, czy nie jest przepuszczony. Zszyję to na razie w ten sposób. Zaginam raz i zaginam drugi. Przyłapię sobie tylko na krawędziach, żeby mi się to nie rozjeżdżało. Mam tutaj 4 warstwy, w środku jest tu Sky i 2 warstwy skóry naturalnej. Wyrównałem na razie z jednej strony, no i teraz szyjemy. Najczęstszy problem to jest właśnie takie zgrubienie, które jest przesadne, czyli ta stopka ma problem, żeby wjechać na ten materiał. Warto też zwrócić uwagę na same stopki, które mamy, bo są stopki, które odginają się dość słabo, tak jak na przykład ta. Ten ruch taki, który jest w górę, jest bardzo minimalny, ale są te stopki, jak na przykład w starych łucznikach, że ten ruch jest bardzo duży. Jeśli ona wjeżdża w ten materiał, to wtedy ona go bardziej wypycha do przodu niż na niego najeżdża. I dzięki temu też ten nacisk na materiał jest prawie żaden, bo inaczej jak ona stoi całą płaszczyzną i przekazuje ten cały nacisk na materiał, a co innego jak ona jest tak, to wszystko zjeżdża i ta cała siła nacisku, która idzie z maszyny, no prawie nie ma tutaj żadnego działania. Więc trzeba pierwsze co to zwrócić uwagę na stopkę. No ta mówiąc szczerze lepiej najedzie na ten materiał, ale przy mniejszych grubościach. Jeśli jest duża grubość, no to ona będzie stała w miejscu, ten materiał będzie nam się kotłował tutaj pod tą stopką i nic nie zrobimy. Więc teraz przeszywam. O, jak widać tutaj zaczyna się już spychanie. Specjalnie ten szef pierwszy zrobiłem tutaj daleko, żeby też nie mieć tutaj przytwierdzonego materiału z brzegu, żeby było trudniej. Ogólnie możemy to robić na przykład tak, że podnosimy jedno oczko, podnosimy jedno oczko, podnosimy. Tu oczywiście uwaga na palce, żeby sobie nie dziabnąć. No i staramy się to najechać. Dobrze jest w tym momencie, zanim najeżdżamy albo będziemy szyli właśnie po tym zgrubieniu, wydłużyć ściek, żeby ten ruch był dłuższy. Przy mniejszym to będzie właśnie dłużej trwało, ona będzie więcej tu dziobała i jest duża szansa, że nam tutaj albo pęknie igła, albo nam się coś zasupuje, więc można wydłużyć ściek. Podobna sytuacja może się też dziać przy zjeżdżaniu z takich zgrubień. Ponownie jest duża różnica grubości i może nam także przepuścić oczka, posupłować coś. Kolejnym sposobem, jeśli nam to nic nie dało, czyli takie podnoszenie stopki, wydłużenie ściegu i takie pojedyncze oczka i najeżdżanie na to zgrubienie, możemy sobie zrobić takie wkładki ze skóry albo z tektury introligatorskiej. To jest akurat skóra 2 mm, ale mam też takie wkładki jeszcze z milimetrowej, z 3 mm, tak żeby to wkładać pod stopkę, bo ogólnie podczas szycia na zgrubieniach zależy nam, żeby wyrównywać cały czas tą płaszczyznę, tak żeby tą maszynę oszukiwać, żeby ona cały czas jakby szyła po równym. Czyli podjeżdżamy, możemy lekko podnieść. Jeśli ona już zaczyna wjeżdżać, to ja wkładam teraz ten element
Już w dużym stopniu mam wyrównaną tą płaszczyznę. Mogę sobie to trzymać. Mogę też podłożyć to z przodu. Mogę tutaj zmienić teraz na cieńszą wkładkę jeszcze, żeby ten zjazd tej grubości był jak najbardziej płynny. Jak widać, tutaj żadne oczka nie są przepuszczone. Przy dużych zgrubieniach są jeszcze metody, żeby dociskać tą stopkę z przodu. No ja ogólnie bym tego nie polecał, no bo robimy tutaj sporo rzeczy naraz. Musimy pilnować, jak to wygląda. Naciskamy jeszcze gaz w maszynie, żeby ona szyła i dociskamy tutaj palcami. Jest duże ryzyko, że jeśli tutaj będziemy siłowo to robili, to ten palec gdzieś nam się omsknie i wbijemy sobie igłę, więc tego raczej bym nie polecał. Najskuteczniejsze są takie wkłady. Robimy sobie w różnych grubościach, możemy posklejać to w gotowe jakby już grubości na konkretne milimetry i wtedy mamy bezpieczną pracę. Jest małe ryzyko, że cokolwiek sobie kiedykolwiek zrobimy, ale teraz jeszcze częsty problem jest taki, że zaczynamy od zgrubienia. Mamy taką sytuację i musimy zacząć od tego miejsca. Czyli tutaj mamy płasko i nagle pojawia nam się 2, 3, 4 mm materiału. No i tu na 90% będzie problem. Albo jak już zaczynamy, albo jak robimy rygiel. Więc ponownie podkładamy ten wkład, żeby jak najbardziej wyrównać powierzchnię. I nawet przy cofaniu nic nam się nie dzieje. Mam tutaj zaryglowane tak, że nawet nicią objąłem tą krawędź. Od dołu nic nie jest przepuszczone. A tutaj jest dość sporo. Więc naprawdę prosty trik, proste elementy, kawałek skóry, jakieś ścinki w różnych grubościach, dziurkać, wycinamy taki kanałek. Możemy sobie to podkładać w dowolnej maszynie. Tutaj jest dość szeroko, więc na pewno nie wbijemy. Pilnujemy właśnie tylko, żeby nie przeszyć tego z całością, ale 4-5 mm to już naprawdę spory otwór, więc mamy też jakąś możliwość na błędy. Może to być większe od stopki, a nawet lepiej, żeby było, bo wtedy jak ona sobie będzie gdzieś tutaj manewrować po tym, to nie zjedzie nagle. Nie jesteśmy w stanie przeszywać dowolne zgrubienia, ile tylko maszyna da radę. Polecam to, mała rzecz, a naprawdę ułatwia i usprawnia pracę. Kolejny problem szyciowy rozwiązany. Mam nadzieję, że pokazane przeze mnie triki z filmu ułatwią Waszą pracę. Jeśli macie jeszcze jakieś inne problemy podczas szycia, to koniecznie napiszcie mi o nich w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!